Dzień dobry. Good morning, everyone. Good morning, good morning, good morning. Let me first set this up here. How is everyone? Good morning. Another Monday, another meeting, another breakfast. I hope that you are well today and everyone is ready to learn with me today. So, today we are going to talk about business. Just a very short lesson, and I think quite an easy lesson, hopefully, for everyone. This lesson will focus on vocabulary. So this time we are going to only talk about vocabulary. There will be no grammar at all, and we are going to look at certain vocabulary that is quite confusing for people, but it is connected to business. So I hope that you are all ready to learn and to talk a little bit about work and career. This is what it's going to be focused on. But before we start, of course, let me know how you are, what you did on the weekend, and what the weather is like in Poland. I heard that it's snowing. Surprisingly, at least it was snowing on Friday, I think, and on the weekend. So maybe today it is a little bit better. And I hope it's not too cold for you and you are not on your way to work, cold and miserable. And I hope that you are warm and somewhere nice at least, and dry for sure. Good morning, hello, and Agnieszka is here, good morning too. Someone on Facebook I can see, Gosia is here. Good morning, Gosia. So I am glad to see you here, and I'm glad that you are going to do this lesson with me. So my weekend, what did I do on the weekend? Friday, I think I didn't do much. Oh yeah, I don't know if you watch The Crown. Do you watch The Crown? So there are new episodes and new seasons. So I was watching that in the evening after work. I was working until late on Friday, so I didn't have much time. But I watched The Crown on Friday, so I have one more episode to watch, which I'm going probably to do today. I think people complain that it's boring and there's something wrong with it. I think it's quite good comparing to the other previous seasons. Maybe not as good, but it's not too bad. On Saturday, I went with my friends to Ericeira. So Ericeira is a small town on the coast of Portugal. It's an hour and a half drive from where I am. It was very nice. The weather wasn't great. It was quite cold and gloomy and rainy and kind of. But we had a good time. We went for a walk and for some coffee and brunch, and it was lovely. So it was all girls. So it was nice. Sometimes it's nice to have only women, just to get the female energy, I like that. So we had that, and then in the evening I went for some wine with my husband, and yesterday I stayed home and I cleaned because my apartment needed something like that, and I cleaned, I tidied, and I cooked as well, and we watched some movies on Netflix. So it was a nice weekend, very chill, but I feel quite relaxed after. Unfortunately, I didn't sleep very well, so I feel a little bit tired, but also relaxed after the weekend. So Pav, good morning, Pav. Agnieszka says that now it's raining in Poland.
Sorry to hear that. In Portugal also it's not really, like the weather is a little bit, it's now in November and December in Lisbon, these are the months where we have mist over the towns. It's in the morning it looks very grey and misty and mysterious as well, but later on in the day it gets a little bit better. So I hope it's going to get sunny. Good morning, Joanna. And Agnieszka says, I also plan to watch The Crown. I like it. Yes, I like it too, I must say. My husband doesn't want to watch that. He's not very interested, but I do like it. And I think, it's about the royal family, but also you can find out a lot about the history of the UK. In there, so there are lots of like historical facts and characters and everything, and I think it's very interesting to watch, and also of course the language, for learning the language is also well, maybe not the best because the language is quite difficult there. Agosha says, I was at a concert, it was called The Queens. We listened to Madonna, Adele, Franklin. It was really amazing, especially that I haven't been at a concert for a long time. That sounds fun. That sounds something like you would do with your female friends, just to go to a concert like that. So it was like a musical more, maybe a concert, yeah, like you said. Or it could be a musical as well, right? Okay, remember that we say at a concert, not on a concert, at a concert. I went to a concert and I was at a concert. That's how we would say it. Moi drodzy, co my dzisiaj będziemy robić? Co ja mam dzisiaj dla Was? Dzisiaj mam dla Was słownictwo związane z karierą. I tylko będziemy mieli 4 słowa, ale będziemy robić to w ten sposób, że będziemy mieli dużo quizów. Bo dzięki quizom też chyba szybciej się uczymy, tak mi się wydaje, dzięki też popełnianiu błędów, zgadywaniu i tak dalej. Mam nadzieję, że nie będzie to zbyt trudne, więc dzisiaj będziemy mówić o tym, będziemy sobie podawać przykłady, zobaczycie jak się używa, czasami będzie na przykład czasownik i rzeczownik, i wyrażenie, które jest związane z tym słowem, więc będzie trochę tego dzisiaj. Mam nadzieję, że lekcja Wam się spodoba. Oczywiście parę rzeczy organizacyjnych, w zasadzie tylko jedna rzecz organizacyjna i ci, którzy znają, to mam nadzieję, że się już od razu zapiszą, bo nadchodzi, moi drodzy, to jest ten moment w roku, kiedy nadchodzi 12 Days of English. To jest ten moment w roku, moi drodzy, znowu, a mi się wydaje, że my wczoraj robiliśmy ostatnio to wyzwanie. 12 Days of English, jeżeli ktoś nie zna, a dużo z Was już zna na pewno, to jest wyzwanie 12-dniowe, świąteczne, w ciągu którego codziennie dostajecie zadanie i to zadanie trzeba wykonać, opisać, napisać i wrzucić na grupę Angielska Konwersacja i wtedy ja lub moja asystentka Agnieszka sprawdzamy błędy i sobie z Wami też rozmawiamy, bo to jest też okazja do nas, żebyśmy się lepiej poznali. Więc wrzucam na YouTube'a, na Facebooka, na te kanały, gdzie mogę wrzucić obecnie link do zapisów. Na Instagrama wrzucę później, także już się można zapisywać i zaczyna się 7 grudnia, więc że trochę mamy czasu, ale im szybciej się zapiszecie, tym macie to z głowy, nie musicie o tym pamiętać, więc zapisujcie się teraz. Zapraszam. To jest moje ulubione wyzwanie ze wszystkich. Mimo że na przykład Chit Chat Challenge jest bardziej takim wyzwaniem, gdzie Wy mnie widzicie bardziej. Czasami ja Was też widzę i Was też słyszę, ale być może dlatego, że to są święta, że w zasadzie kończymy zaraz przed świętami. Później jeszcze mamy live'a zawsze Christmas Party i już są święta, więc być może dlatego to jest moje ulubione wyzwanie. Agnieszka mówi, że od tego zaczęła przygodę z OK English i bardzo dużo z Was zaczęło właśnie przygody z OK English przez 12 Days of English i
bardzo mi miło, że nadal tu jesteście, bo Agnieszka to było chyba ze 3 lata temu, czy 2 lata temu, więc trochę czasu minęło i nadal tu przychodzisz, nadal jesteś, więc bardzo, 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 bardzo doceniam. Zresztą tak jak bardzo Dupaw też mówi, że me too, więc bardzo mi jest z tego powodu miło, że nadal tutaj przychodzicie i nie jesteście jeszcze zmęczeni moim gadulstwem. Także dobrze, zostawiam Wam te linki do wyzwania. Mam nadzieję, że się tam zobaczymy. Naprawdę to jest moje ulubione wyzwanie. Wiem, że do tego trzeba mieć Facebooka. Nie wszyscy mają Facebooka. Jak jesteście na YouTubie czy na Instagramie, nie wszyscy mają, ale albo może macie i nie używacie, więc będziecie potrzebować, no niestety. Ale mam nadzieję, że jednak przyjdziecie, że jednak będziecie, bo bardzo, 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 bardzo się cieszę, że to wyzwanie już jest, już nadchodzi. Dobrze. Jeszcze zobaczę, czy coś jeszcze mam. Tak, mam jeszcze. Oprócz tego, moi drodzy, mam lekcje dla Was. Ja mam lekcje dla Was moje. Lekcje, które jeżeli chcecie na przykład przełamać barierę teraz, boicie się native'a, macie niski poziom, chcecie sobie podszkolić angielski, to możecie, to zapraszam na konwersację. Ja osobiście będę udzielać tych lekcji. Te lekcje niestety będą się kończyć, zależy jeszcze o której będziecie mieli je, ale najprawdopodobniej jeżeli zaczniemy teraz, to one się będą kończyć przed 18 stycznia, dlatego że wtedy wyjeżdżam i mnie nie ma przez 2 miesiące, więc jeżeli chcecie sobie tak teraz się przygotować do lekcji z native'em, to teraz jest okazja, żeby do mnie wpaść na zajęcia. Podaję również link do YouTube'a, na YouTubie i na Facebooku do tych lekcji ze mną, więc możecie sobie zajrzeć, jeżeli macie taką ochotę i sprawdzić, jak uczymy, czego uczymy i tak dalej. Mówię od razu, że jakby bardzo zaawansowanych uczniów to raczej nie przyjmuję, bardziej przygotowuję do tego, do właśnie lekcji z native'em, czyli jeżeli jesteście na poziomie tam powiedzmy A1 czy A2 i chcecie się przygotować, to ja takie osoby bardziej przyjmuję niż zaawansowane, dlatego że po prostu raz, że uważam, że bardziej zaawansowane osoby powinny mieć jednak z native'em, to jest bardzo dobry czas, żeby mieć z native'em lekcję, a 2, ja osobiście powiem szczerze, że najbardziej lubię uczyć uczniów na niższych poziomach i po prostu mi jest trochę ciężko uczyć osoby na wyższych poziomach. Myślę, że native robi tą o wiele lepszą robotę. Okay, and that would be it. So let me know what you did last week to practice English. Let me know what you did last week to practice English. So I am waiting for your confessions. For your confessions. So if you maybe didn't do anything, that's also okay, but you know, maybe it's time to do something, at least a little bit, right? So if you come here, it's also good that you come here and listen, but that's not enough, okay? Więc dajcie mi znać, co robiliście w zeszłym tygodniu. Przy okazji chciałabym też wspomnieć o paru rzeczach. Po pierwsze to, że jeżeli na przykład przychodzicie tutaj na te śniadania i to jest Wasz jedyny kontakt z językiem, a chcecie nauczyć się mówić, to nie jest rzecz, która Wam wystarczy. To nie jest wystarczające, tak? Tym bardziej, że ja tutaj dużo spędzam czasu kiedy mówię po polsku, dużo rzeczy na samym początku, tak jak widzicie, tutaj gadam do Was tak, w języku polskim. Te rzeczy, które Wam podaję, to jest naprawdę kropla w morzu tego, co się można tak naprawdę nauczyć na lekcjach, czy na konwersacjach, w rozmowie i tak dalej. To jest naprawdę bardzo, bardzo mała rzecz. Poza tym, no, odpowiadacie oczywiście tutaj na pytania, udzielacie się bardzo fajnie w komentarzach i to jest też super, ale mimo wszystko warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że to jest jednak pisanie tylko, tak? To jest jakby w zasadzie tak naprawdę to jest tylko ćwiczenie słuchania pasywnego, czyli Wy słuchacie mnie, odpowiadacie, ale pisemnie, więc to też nie zawsze jest wystarczające. Także namawiam Was do tego, żeby jednak robić coś więcej.
niż tylko robić takie pasywne rzeczy. Więc namawiam, żeby się zastanowić nad tym, jeżeli chcecie mówić, oczywiście jakieś dodatkowe rzeczy by się przydały. Okej, co jeszcze? Co jeszcze tutaj piszecie? I have already signed. Good, Gosia, thank you. The beginning of the week was very good for me and my routine. I listened to a lot of BBC Learning English, and I am still working on my routine. Well, that's a really good start, Gosia, but I know that you complained before that you cannot organize yourself. So BBC listening, it's all good. That's a good start. You're on a good path to get somewhere, further. So keep on it, okay? So don't give up. You started very well. Go further, okay? Good job, Gosia. I'm very proud of you. Okay, dobra, to zaczynamy. So let's get going with our topic today. So our topic today is, as I said, career and jobs. Okay, so that's our topic for today: career and jobs, career ladder. So we are going to talk about some vocabulary. So the first question for you is, who did you want to be when you were a child? Okay, do you remember? Who did you want to be when you were a child? So when you were at school and someone asked you, Gosia or Agnieszka or Pav, who do you want to be? What did you answer? So I wanted to be a teacher. I did want to be a teacher. At one point, I had many different ideas. For example, I also wanted to be a professional horse rider. I loved horses when I was younger, so I wanted to ride horses for my career. And then I wanted to be a teacher. So I remember that I wanted to be a teacher. Then I wanted to be a lawyer at one point. I really didn't feel, and later on I didn't really know. For a long time I didn't know what I wanted to do. So I went to the UK and I was working for many companies. And yeah, it was hard for me to decide what I wanted to do in life. But yes, I remember that I wanted to be a teacher. Agnieszka is also talking about what she did before to practice English. So first of all, English breakfast. Good. Then I read and listened to a few things in English, and finally about the next 10 lesson in OK English. Yay! Gosia, I would like to work with children and kindergarten teacher. And Gosia, who are you now? Are you a kindergarten teacher? I'm not really sure what you do for a living. I watched my favorite, Joanna says, I watched my favorite teacher and influencer named Influencer. Okay, she connecting sense of humor and professionalism. That's very interesting. I need to look it up. I wanted to be a journalist since I was a child, and that's how it happened. I wanted to be a journalist too, because I really like writing. And I actually studied politics and journalism, but it didn't work out, as you said. But I have a blog, I have a travel blog, and I write there. So it's not really journalism, but it's still writing. Right, Pav? It still counts as writing, of course. Agnieszka says, I wanted to be a dancer, a doctor, and a sportsman. Wow. And now you are a lawyer, right, Agnieszka? I can't remember. I think you do something with the law, as far as I remember. Nothing from what you were planning happened. You're not a dancer, you're not a doctor, and you're not a sportswoman. So this is how it children have different ideas of what they want to do. Okay, so if you're writing still, please write in your comments. And also I want to know, what was your first job after university, after school, after you left school? What was your first job? Okay, what did you do?
What was my first? So I don't even know how to answer this question, because when I was a teenager, my dad had a company in Weba, and he had, bars and tourist attractions and everything. And I worked there since I was 12, I think. Every summer, not all the time, but every summer I was working for my dad. So, I was selling popcorn, for example. I was selling tickets to different attractions. I worked in a cinema, and then when I was 18, I worked in a bar. And then I went to the UK, and my first job in the UK was working for McDonald's. Very hard job. Whoever works at McDonald's, I am really, full of respect for you, because it is a hard job. And it depends also where you work, but in some places, people are so mean and rude and not nice. So I think it is a tough one. I wanted to be a journalist. I saw those. So if you have anything you want to share, please share it in the comments, and I would be very glad to hear your story and know your story as well. So we are going to talk about career ladder vocabulary today. So the first one that we are going to talk about is the word promotion. So on the screen you will see certain options, and I would like you to tell me what it is. Więc zaczniemy sobie od quizu, tak? Normalnie kończymy na quizie, dzisiaj też skończymy na quizie, ale będziemy mieli teraz też quizy. Więc każde słowo, które dzisiaj przygotowałam, osoby na Facebooku i na YouTubie i w grupie Angielska Konwersacja będą mogły zobaczyć na ekranie opcje do quizu, natomiast na Instagramie niestety nie, ale możecie słuchać, więc być może zapamiętacie. I oczywiście w komentarzach piszecie, która opcja jest tłumaczeniem tego słowa. Tłumaczenie wszystkich wyrazów, i to jest ćwiczenie na płynność i na zrozumienie. Mój kot miauczy. Mam nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzać. Więc każde tłumaczenie tego słowa jest w języku angielskim. To jest ćwiczenie na rozumienie z słuchu, na rozumienie z czytania i również na płynność, więc jest po angielsku. I wybieracie słowo, które tłumaczy właśnie to, co tam jest, tak? I have a lot with the law. My husband is a lawyer, but I also have a lot in common with the law. I'm an accountant. Okay, now I know. I always thought you were a lawyer for some reason, Agnieszka. Okay, so the first word is a promotion. So what is a promotion? A promotion is an act of giving someone more responsibilities and more money. B, a discount on some products. And C, an act of someone saying they are the best for the job. Okay, so one more time. A promotion is A, an act of giving someone more responsibilities and more money. B, a discount on some products. And C, an act of someone saying they are the best for the job. Okay, so what do you think is a promotion? What is a promotion? And in a work environment, okay? So an act of giving someone more responsibilities and more money, a discount on some products, or an act of someone saying they are the best for the job. So let me see, what did you come up with? So Hubert is here too. I thought you were not coming. Agnieszka, Pav, Hubert, okay, good. So, what is a promotion? Okay. Po polsku mamy słowo, to jest specjalnie dlatego wybrałam też opcję, która mówi, że to jest promocja na produkt. Po polsku mamy słowo promocja, tak? Więc mamy, tak, że coś jest w promocji. Po angielsku nie mówimy, że to jest promotion. Promotion po angielsku to awans.
Okay, so if you chose the number 1, so A here, you were absolutely right. So A is an act of giving someone more responsibilities and more money, right? So your boss calls you and says, Agnieszka, Hubert, Pav, Gosia, Edyta, you are a great employee. I want to give you more money. I want to give you more responsibilities. And from now on, you are the manager. Okay, so this is a promotion. So you got a promotion. Okay, so a promotion is an act of giving someone more responsibilities and more money. Czyli powiemy, jak możemy też powiedzieć, że dostałem awans, możemy powiedzieć I got a promotion. I got a promotion, right? Jeżeli mój szef dał mi awans, to powiemy my boss gave me a promotion. Okay? Give a promotion, get a promotion, tak? Get a promotion, I got a promotion, czyli w czasie przeszłym. I got a promotion, my boss gave me a promotion. To promote someone to jest dać komuś awans, tak? Awansować kogoś w sensie bardziej, tak? Czyli jeżeli jesteśmy szefem i daliśmy komuś awans, czyli kogoś awansowaliśmy, to powiemy to promote someone. My boss promoted me to a team leader role. Okay? Czyli mamy dwa słowa. Pierwsze to jest rzeczownik, czyli a promotion. Powiemy I got a promotion albo my boss gave me a promotion. Drugi to jest czasownik, czyli powiemy promote someone, to promote someone. My boss promoted me to a team leader role. I promoted my best employee. I promoted my teacher to be a team leader, na przykład, tak? Czyli mamy i rzeczownik, i czasownik. Perfect, okay? Let me see if you are doing, if you're today, my setup is very weird. Okay, so Edyta also, Gosia, perfect. Well done, guys. So, the next one is, I think, a simple one this time. Sorry, I will just open my door to let my cat in. Hello. Because she's coming and going, sorry about that. So, the second one is self-employed. Self-employed. So, which one is it? Self-employed, it is A business that works well, B, a person who works for themselves, and C, a boss. Okay? Self-employed, what is that? A business that works well, B, a person who works for themselves, or C, a boss. Which one would that be? A business that works well, a person who works for themselves, or a boss? Let me know in the comments, and I need to unfortunately switch to this view here to see your comments. So Agnieszka, Pav, Hubert, Joanna, perfect, very well done. This was easy, I know. So self-employed is a person who works for themselves, of course, yeah? So B is the correct option. Self-employed, czyli samozatrudniony, ok? Może kiedyś jeszcze spojrzymy sobie na, nie wiem, czy to będzie Was interesowało, ale jeszcze być może spojrzymy sobie też na formy zatrudnienia i formy umów, na przykład w Wielkiej Brytanii. W Stanach Zjednoczonych jest bardzo podobnie. U nas są takie rzeczy jak umowa o pracę, umowa o dzieło, tak, coś tam jeszcze. W Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych to troszeczkę inaczej działa. I self-employed jest po prostu osobą, która działa dla siebie, tak? Często jest to osoba, która ma działalność gospodarczą, jednoosobową, ale niekoniecznie, bo też może być na przykład osoba tak jak ja mam spółkę założoną, ale ja też mogę powiedzieć, że jestem self-employed, bo ja jestem mam założoną spółkę, która mnie zatrudnia, ale też jest ta spółka jest moja, więc ja jestem samozatrudniona, tak byśmy mogli o tym tak sobie pomyśleć, nie? Czyli self-employed jest to osoba, która po prostu pracuje dla siebie, jest zarejestrowana, tak, ma wszystko zarejestrowane i tak dalej, ma swoją działalność
i jest sobie szefem. No i możemy oczywiście powiedzieć self-employed is a person who works for themselves. Okay? Czyli możemy powiedzieć I am self-employed and I run my own business. Run a business jest wyrażeniem, które oznacza prowadzić biznes swój. Tak? I run my own business. I have my own business. I run my own business. I am self-employed. Okay, I hope that it is clear and let me know if you have any questions. We are going to get to another word, and another word is a very tricky one because it is a commission. A commission. A commission. So a commission is a group of people checking if business works well. B, a person who gives you money for services. Or C, money made out of a percentage of the total sum sold. Okay, so this one is a bit tricky. Think about it. So what is a commission? What is a commission? A, it's a group of people checking if business works well. B, a person who gives you money for services. And C, money made out of a percentage of the total sum sold. Okay, one more time. A commission is a group of people checking if business works well. B, a person who gives you money for services. And C, money made out of a percentage of the total sum sold. What is a commission? Let me know in the comments. And this one might be tricky. Agnieszka says C, Hubert says A, Joanna says C. Okay, what is that? What is that? Edita says A. Okay, good. This one is a tricky one. Okay, so in Polish we say komisja, right? So the first thing that comes to your mind when you hear commission, you think that it's a group of people checking if business works well, or not necessarily, right? Komisja czegoś, tak? W rządzie na przykład mamy komisję i możemy powiedzieć, że to jest commission. No nie do końca. Czy możemy, czy nie? Nie do końca. Słuchajcie, commission to jest procent od sprzedaży. Ok? Czyli jeżeli mówimy, że ktoś pracuje on commission, to mówimy, że właśnie dostaje procent od sprzedaży. Prowizję, tak? Tak się chyba mówi. Dostaje prowizję. To jest commission. Okay? So the options here would be the C. Okay? So C is the right answer. Susan gets a commission on everything she sells. These people work on commission. I tutaj mamy dwa przypadki, w jakich możemy, to znaczy jeden przypadek, ale jakby troszeczkę inaczej zdanie wygląda, tak? Czyli ona dostaje prowizję. She gets a commission. Dostać oczywiście jest get. She gets a commission, czyli ona dostaje prowizję, ale jeżeli ktoś pracuje, tak, na prowizji, jest na prowizji, to mówimy these people work on commission, czyli on commission, to oznacza, że dostają procent od sprzedaży. Jeszcze jest jeden przypadek, kiedy możemy utworzyć coś innego, tak, od słowa commission. I to nie będzie oznaczało do końca to samo. To be commissioned jest takie wyrażenie, to be commissioned oznacza, że zostało się wybranym do zrobienia czegoś, do zrobienia projektu na przykład. Bardzo często w przypadku osób samozatrudnionych, kiedy ubiegamy się o jakiś projekt, tak? I kiedy wybrano nas do jakiegoś projektu, wezwano nas do jakiegoś projektu, to powiemy I was commissioned. I tu na przykład możemy powiedzieć I have been commissioned to do a painting job for the library. Okay? Czyli mamy jakiegoś malarza, który maluje ściany, tak? Jeżeli on został wybrany do tego, aby pomalować ściany w bibliotece, to można powiedzieć, on może powiedzieć, że on został właśnie wybrany do tej pracy, czyli powie I have been commissioned. Czyli tak, jeden przypadek
kiedy mówimy commission, a commission, czyli jako rzeczownik, mamy prowizję. Tak? Czyli możemy powiedzieć I get a commission albo I work on commission. Okay? Ale jeszcze możemy powiedzieć to be commissioned, co oznacza zostać wezwanym czy zostać wybranym do zrobienia czegoś, jakiegoś projektu najczęściej, tak? Our company was commissioned to do a project na przykład, tak? So, the same word really, but different meaning a little bit, but also good for business as well. Okay, if you have any question, I thought the commission was a group of people. Właśnie dlatego bardzo często w Polsce tak się tego słowa, to znaczy komisja jako komisja do zbadania czegoś, bardziej an audit, tak? Wtedy, że jest to jakaś komisja do zbadania, to jest audit, można powiedzieć. Commission w rządzie mogłoby być komisja do zbadania jakiejś sprawy, ewentualnie takie, że jest to nazwa własna, nazwa, która się odnosi do jakiejś konkretnej sprawy. Czasami się używa, ale najczęściej będzie to po prostu prowizja. Okay, next one. This one is a good one. Okay, the word is redundant. Redundant. Redundant is not working because there was not enough work to do, B, a person that is lazy, and C, a boss that is lazy. Redundant. Redundant. Not working because there was not enough work to do, a person that is lazy, and a boss that is lazy. Okay, which one is it? A, B, or C? Let me know in the comments. Redundant is a person that is not working because there was not enough work to do. B, a person that is lazy. And C, a boss that is lazy. I think this one could be easy if you heard, maybe you heard the word. I think that there is another word that is more or less the same, but more or less the same. It means the same in Polish, but in English it's slightly different. You probably heard the other one. This one is less common when we learn English. But try. What is that? Is it a person that is not working because there was not enough work to do? A person that is lazy? A boss that is lazy? Let me know in the comments. Okay, so I will check. Hubert, Agnieszka, Paw, so most of you say A, and that is correct. That is correct. Redundant is not working because there was not enough work to do. Okay? Redundant może oznaczać zostać zwolnionym, ponieważ nie było wystarczająco pracy, tak? Bo w angielskim, to też warto zaznaczyć, że w języku angielskim mamy parę słów, które oznacza być zwolnionym, zostać zwolnionym, osobę, która jest zwolniana, tak? W zależności od tego, w jakich okolicznościach ta osoba została zwolniona. I tutaj redundant jest słowem, które oznacza zwolniony, ale wtedy, kiedy na przykład nie ma wystarczająco pracy. Czyli firma zwalnia, ma redukcję etatów, bo na przykład tak, coś się tam dzieje na rynku czy coś i zostaje się zwolnionym. Może być też, że jakaś tak właśnie sytuacja na rynku jest nie taka, czy na przykład, nie wiem, nasza praca już jest niepotrzebna, na przykład wchodzi, jakieś nowe technologie wchodzą i nasza praca już generalnie nie jest potrzebna, tak, więc zostaliśmy zwolnieni. Czyli to nie jest nasza wina, że zostaliśmy zwolnieni, tak? Natomiast są na przykład to fire someone, tak? I oznacza zostać zwolnionym, bo zrobiło się coś złego. A tutaj po prostu została redukcja etatów i zostaliśmy zwolnieni. So, to use it is a little bit, you have to think a little bit more. So, it means not working because there was not enough work. But how do we use it? We usually use it with the verb make.
Okay? So Harry was made redundant last summer. Czyli jeżeli chcemy użyć słowa redundant i chcemy powiedzieć, że ktoś został zwolniony, to najczęściej będziemy używać tego słowa z czasownikiem make. Czyli będzie Harry was made redundant, czyli go zwolniono, on został zwolniony, tak? Lub na przykład możemy powiedzieć they were made redundant. Okay? They were made redundant. Redundant jest generalnie nie przysłówkiem, przepraszam, ale przymiotnikiem. Ale mówimy tutaj, że oni zostali zrobieni, tak? Zrobieni, zwolnionymi. Zostali zrobieni zwolnionymi. O, tak? Czyli make redundant, to be made redundant będzie całym wyrażeniem. Harry was made redundant last summer. Czyli redundant jest przymiotnikiem. Czasami też tego słowa używa się, już tak przy okazji Wam powiem, czasami używa się, kiedy mówimy, że coś już jest niepotrzebne. Tak? Na przykład bardzo często używamy tego, kiedy mówimy o języku. Czyli jeżeli jakieś słowo zostało wyjęte z użycia i już się go nie używa, jest staromodne, to mówimy, że to jest redundant. Też możemy tak powiedzieć. Coś jest niepotrzebne. I tak samo w przypadku tutaj pracowników. Tak? Są już niepotrzebni, nie ma dla nich pracy, więc są redundant. Drugie słowo, które pochodzi tutaj jest związane z tym, pochodzi od tego, jest redundancies. Ok, redundancies, czyli zwolnienia. I znowu w tym przypadku będziemy mówić o zwolnieniach, kiedy one się odbywają właśnie. Są redukcje etatów, coś się dzieje na rynku, trzeba zwolnić pracowników, nasza praca już nie jest potrzebna nikomu. Wtedy będziemy mówić o redundancies. I redundancies, tak jak mówiłam, to są zwolnienia. I tutaj raczej nie będziemy kombinować. To jest rzeczownik, więc on będzie nam w formie rzeczownika występował w zdaniu. I na przykład, during the recent economic crisis, there have been a lot of redundancies. Tak? Czyli podczas ostatniego kryzysu ekonomicznego było dużo zwolnień. There have been a lot of redundancies. Albo tak, jeżeli nadal ten kryzys trwa, to powiemy there have been a lot. A jeżeli wystąpiły, już nie ma kryzysu, skończył się i to było w przeszłości, możemy powiedzieć there were a lot of redundancies. Okay? Czyli redundant oznacza osobę zwolnioną. Jeżeli mówimy, że ktoś został zwolniony ze względu na redukcję etatów, będziemy to łączyć z czasownikiem make, czyli was made redundant, on został zwolniony. Redundancies to jest rzeczownik, oznacza zwolnienie, tak, z pracy i właśnie też również w przypadku redukcji etatu. Okay, good. So now we are doing the review, and now we are going to have a look at some of these words that we had, and we are going to have another quiz just to summarize what we had today. Okay, so I hear that they are going to something, her to the manager. A, promotion, or B, promote. Okay, I hear that they're going to promotion her to the manager, or I hear that they're going to promote her to the manager. Which one is the correct one? Pamiętajmy, że, zresztą zaraz powiem o promotion, promote i tak dalej, powtórzymy sobie. Agnieszka was first, okay? Anyone else would like to take part? Promotion or promote? They are going to promotion or promote her to the manager. What do you think? Which one? Oh, Elżbieta and Joanna. Yes. Promote her to the manager, tak? Czyli słyszałam albo słyszę, tak? Bo to bardziej w czasie teraźniejszym. Hubert, Joanna, perfect. Słyszę, że ją dadzą jej awans, tak? Awansują ją. Awansują ją na menadżera. They are going to promote her to the manager. Promote her to the manager. I hear that they're going to promote her to the manager. Promotion będzie awans, tak? So avance it will be she got a promotion or she has a promotion, tak? She had a promotion.
something like that. It's a noun. So promote, they are going to promote her. Oni ją awansują. Perfect. Well done. Next one. After university, I was for about 6 years. Self-employment or self-employed? I was self-employment or self-employed? What do you think? After university, I was self-employed or self-employment? What do you think? Agnieszka was first. Agnieszka today is very active. I can see that you're very motivated today. Path, good. Very nice. Good. So you are saying it is a B, Joanna and Elżbieta as well. After university, I was self-employed for about 6 years. Czyli byłam samozatrudniona. Marie also on Instagram. Welcome, Marie. So one, yes. So B is the correct answer. So number 2 is correct answer. Self-employed. I was self-employed for about 6 years. Okay, czyli byłam samozatrudniona. I am self-employed. I wonder if anyone is self-employed here. If you have your own business, let me know in the comments. So I was self-employed for about 6 years. Self-employment to jest samozatrudnienie. Czyli będziemy tutaj mówić bardziej o zjawisku samozatrudnienia, tak? Czyli na przykład będziemy mówić self-employment have risen by 5% this year, tak? Czyli samozatrudnienie wzrosło do 5%, tak? W tym roku. Coś w tym stylu. Też możemy self-employment, jako w zasadzie będziemy mówić o samozatrudnieniu. Tutaj mówimy, że jestem samozatrudniona, pracuję dla siebie. Okay, next one. I'm excited. I have just been to the building work in the city. Commissioned or commission? I'm excited. I have just been commissioned or commissioned to the building work in the city. So, which one is it? Agnieszka, again, first, good. Elżbieta, well done, perfect. I'm excited. I have just been commissioned or commission. This one is a little bit more difficult. Path, excellent, good. So, I have just been commissioned. Yeah, commissioned. A jeżeli mówimy, że, znowu powtarzam, good job guys, you all say A, Hubert also, Joanna, perfect. Więc jeżeli mówimy o tym, że zostałem wybrany do zrobienia czegoś, ktoś mnie wybrał, tak, z iluś tam, zlecił mi pracę, to powiemy I have just been commissioned. Okay? So if for example, OK English was chosen by a company to do English lessons for their employees. So I can also say that OK English have been commissioned by Kawasaki to do the lesson for them. Agnieszka says, po prostu dzisiaj mam szybszy internet. maybe, I don't know. Or maybe you're just fast today, you know? Okay, next one. My father has been... we didn't have that actually, but that doesn't matter. Let's do it. My father has been retirement or retired for 5 years now. Okay? Nie mieliśmy tego, dzisiaj retirement i retired, ale nic nie szkodzi, można zrobić dodatkową rzecz, jakby co to wytłumaczę. Okay, so my father has been retirement or retired for 5 years now. Okay, so everyone says B. Agnieszka was first again. Very nice. Joanna, Hubert, Path, Elżbieta, excellent. So, my father has been retired for 5 years now. Oczywiście, mój ojciec jest na emeryturze od 5 lat. Okay? Czyli has been retired. Tak? My mówimy, że ktoś jest na emeryturze. Nie? Ja jestem na emeryturze, albo ona będzie na emeryturze, ktoś przejdzie na emeryturę. Po polsku mamy trochę bardziej złożone zdanie, natomiast po angielsku zawsze retired jest z czasownikiem to be. Czyli I am retired, I was retired, I have been retired, I will be retired. Tak, to jest wszystko tak samo, nic tutaj nie ma skomplikowanego.
Retirement, słowo retirement jest oczywiście emeryturą, czyli możemy powiedzieć I get a lot of money for my retirement, tak? My retirement has been excellent, tak? Czyli to jest nasza emerytura i może być, jeżeli odnosimy się do tego, ile pieniędzy dostajemy na emeryturę, ale też możemy opowiadać o swojej emeryturze, tak? Że moja emerytura do tej pory jest taka, siaka i owaka i robię to i to i to, więc jako rzeczownik możemy używać retirement. Okay, next one. I don't know what that mean, what it is. Actually, this one we had. So, he was made redundancies or redundant. Pension, Hubert says, pension to jest renta. To jest też bardzo, to jest coś, co czasami się pojawia na lekcjach niektórych. Ja na przykład miałam także taką lekcję, że tak, mamy rent, czyli to nie jest renta, a czynsz, tak? Mamy retirement albo retire, tak? Czyli przejść na emeryturę lub to jest emerytura, a pension to jest renta. Okay? B, everyone says. A, some of you, he was made redundancies or redundant. So a lot of you say A. Okay, so he was made redundant. B. He was made redundant. Okay? On został zwolniony ze względu na redukcję etatów. Powiemy he was made redundant. Redundancies to są zwolnienia, moi drodzy. Agnieszka się poprawiła, tak. Redundancies to są zwolnienia z pracy ze względu na redukcję etatów. Czyli będziemy mieli to na przykład w wiadomościach, kiedy będziemy mówili kiedy na przykład w wiadomościach mówią, że było w czasie kryzysu było tyle i tyle zwolnień, albo zwolnienia wzrosły czy zmalały, to będą wtedy redundancies. Redundant będzie właśnie, kiedy będziemy mówić o tym, że ktoś został zwolniony. He was made redundant, tak? Albo tak jak mówiłam, kiedy mówimy bardzo często o czymś, to jest takie trochę ładniejsze słowo na to, że coś jest niepotrzebne. Jeżeli mówimy, to już jest niepotrzebne, właśnie, szczególnie jeżeli mówimy o języku, to będziemy mówić, this is redundant, tak? To jest niepotrzebne, to jest nam niepotrzebne. Możemy też tak powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o pracę, biznes i tak dalej, no to he was made redundant, on został zwolniony. Okay, good guys. I hope that this was interesting. I think it was interesting. I can see that you got quite involved in these quizzes, so that's good. So the last question I have for you is a little bit, it's connected to what we had. So tell me, what do you think are positive and negative sides of being self-employed? Okay, maybe some of you have your own business, or maybe you want to, or you were maybe self-employed before, and you have some experience, or maybe you have an idea of how this looks like. Let me know in the comments. What do you think are positive and negative sides of being self-employed? A lot of people want to be self-employed because they think that, it's a lot of freedom. You can get up at whatever time you want. You can take holidays whenever you want. And a lot of people want that, I think. In my opinion, there are a lot of negative sides as well. Positive sides are definitely the fact that I can make my own schedule. So I can make my own time, right? I can get up at whatever time I want. I can go to bed late. I can also work wherever I want. I can take my laptop and go to a cafe or to Thailand or wherever, right? I can just go and work there. And that's a very good thing. But negative sides, I think, are, no one pays me if I'm sick. If I get sick and I don't do my work, no one is going to pay me for that, right? No one pays for my holidays. Yes, I can take my holidays whenever I want, but also, who is going to pay me for that time, right? So also taxes, being responsible for a lot of things. I think
that is not for everyone. I think it's not for everyone, and I think having a stable job and full-time income, I think that's also a good thing to have. But, you know, it's also a very good thing as well. So let me know in the comments, what do you think are positive and negative things about being self-employed. I will have a look in a moment, of course. No i na sam koniec oczywiście polecam Wam treningi konwersacji. Mamy treningi konwersacji dla firm, jeżeli chcecie na fakturę, dla swojej firmy, dla swoich pracowników, dla swoich kolegów. Możecie powiedzieć HR-om o OK English i dostaną wtedy, jeżeli jest Was więcej, to dostajecie specjalne zniżki, specjalną ofertę dla swoich pracowników. Warto się tym zainteresować. No, jeżeli nie, no to oczywiście polecam Wam 1 na 1, zajęcia z naszymi native speakerami, zajęcia raz w tygodniu na razie. Oczywiście mamy też bootcamp, który będzie też teraz, jest i będzie później, ale póki co na razie jest to raz w tygodniu i zajęcia są z native'em 1 na 1, 60 minut, te poza bootcampem, więc jeżeli chcecie się zapisać, to oczywiście można się zapisywać przez naszą stronę internetową i można się umówić ze mną na konsultację i później wybieram Wam nauczyciela, badam Wasz poziom, patrzę, kogo można Wam dobrać, czy na takie zajęcia w ogóle się nadajecie, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, czy Wasz angielski jest wystarczający na zajęcia z native'em, a później dobieram Wam nauczyciela i zajęcia dopasowujemy do Was, dopasowujemy Wam nie tylko nauczyciela, ale też cały materiał i całym to, z czego się uczycie. Także zostawiam Wam link w komentarzu. A ja jeszcze raz wspomnę o tym, że jest 12 Days of English od 7 grudnia, darmowe wyzwanie angielskiego. Zapisujcie się proszę na to wyzwanie. To jest moje ulubione wyzwanie, jeszcze raz powiem. Czekam na nie z niecierpliwością. Świąteczne wyzwanie 12-dniowe, które codziennie dostajecie jakieś zadanie w czasie tego wyzwania. Więc mam nadzieję, że się zobaczymy. Hubert mówi, no boss to explain to you. Positive. Yes, I must say, you know, some bosses are nice. I think like, you know, if you have a nice boss, good for you, you know. And there are good bosses around, right? There are some really nice people who are really great and understanding and really nice, but there are also bad bosses. And if you have a bad boss, that is a problem, and your life is miserable. You know, your life is miserable then, and you just basically, you know, you have to live with that. And every day you go to work and you're like, oh my God, I don't really want to be here, right? So I think that is a positive thing. I think it's a positive. But Hubert, a negative thing for me would be that you are alone. And if you don't have a business partner and you're completely alone, it can be lonely and can be stressful. So I think that's a negative. It's a positive, not having a boss, but also it can be negative if you're alone as well. Yeah. Okej, moi drodzy, dziękuję Wam dzisiaj bardzo serdecznie za przyjście na śniadanie. Mam nadzieję, że lekcja Wam się podobała, że podobało Wam się wszystko, że się czegoś nauczyliście. Oczywiście, jak zawsze, dajcie mi kciuki w górę, serducha, podzielcie się tym live'em z innymi, powiedzcie innym również o OK English, o naszych śniadaniach, naszych spotkaniach. Mam nadzieję, że tutaj będzie więcej osób, które z tego skorzystają. Hubert says, I prefer not to have a boss. Yeah, I can understand that. I can understand that. I am also like that. A little bit. I get that, Hubert. Okej, moi drodzy, kończymy. Muszę lecieć. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Dziękuję Wam bardzo za przyjście tutaj. Have a lovely week, have a lovely day today, and I hope that you are going to come next week on Monday at 9 o'clock. Bye bye!